Nazywam się Zbigniew Siwiński. Kiedy się pan urodził? W 40 roku, w październiku 22. Skąd pan to tak dokładnie wie? To znaczy dokładnie, no mam tak zapisane w papierach. Jak się nazywali pana rodzice? Ale którzy? Czy prawdziwi, czy... Prawdziwi? A prawdziwi to ja nie wiem. Ja jestem wzięty z getta, jestem po prostu dzieckiem Holokaustu. No i jestem w 1941 roku wzięty z getta. No i potem jak to z żydowskimi dziećmi było, zostałem ochrzczony w kościele farnym. No i mam tak zapisane w kościelnych papierach. Kiedy pan się dowiedział, że nie jest pan dzieckiem chrześcijańskim? To znaczy, no już tak na pewno to byłem dorosły, już gdzieś miałem po 50. Potem liczyłem, że mi mama powie, jak to było naprawdę. No ale ona nie chciała nic powiedzieć, bo w 1968 roku, jak była ta nagonka, bo miała moje papiery żydowskie wszystkie. I jak była ta nagonka, to tam ciotka w Warszawie była i wujek, to ta ciotka poradziła, żeby te papiery zniszczyć, no i zostały zniszczone. Jedna kobieta widziała te papiery, ale tam było po żydowsku napisane i ona nic nie tego. Ona mi potem powiedziała po śmierci mamy, żeby to szukać, że to jest, ale zdjęcia tam takie były różne, ale tych papierów nie. No potem dowiedziałem się, że to zostało zniszczone. No szukałem kto mnie zna od dziecka. Gdzieś w kościele szukałem, że może coś zapisane jest, ale mi w kościele powiedzieli, że ty nic nie znajdziesz, bo tam było tylko napisane imię, nazwisko chrzestnych rodziców i więcej nic. No i no to mi powiedzieli, co ty chcesz, ty nic nie znajdziesz, bo takie były czasy, że tylko tak się pisało. No a ci ludzie to już, i ksiądz i to w ogóle, którzy mogą coś wiedzieć, to już dawno nie żyją. Pisałem do Izraela, do Australii i do Ameryki, ale nie dostałem żadnej odpowiedzi. Potem, a tutaj w Białymstoku, no to wszyscy wiedzieli, ale nie wiedzieli dokładnie jak. A czy ma pan jakieś podejrzenie, jak się mogli nazywać rodzice? Ja nie wiem, raczej podejrzenie, ale o tym nie będę mówić, bo to jest może 1%, może 50%, także nie chcę nic takiego sugerować i sam się sugerować tym.
Pamiętam, jak mieszkaliśmy na Białymstoczku, ale to było, może wtedy miałem 3-4 lata, to mieszkaliśmy na Kaniowskiej i tam zaraz za płotem tam Niemcy zrobili, wywieźli ludzi, to i do nas tam przychodzili, taki Sztencel chyba nazywał się, tyle co wiem z opowiadań matki. To tam u nas szukał w mieszkaniu, tam zaglądał wszędzie, to jeszcze mnie mama schowała gdzieś tam, żeby nie tego, no bo tak jak wiem, jedna pani, która mnie poznała, ona starsza ode mnie, która poznała mnie już jak byłem, miałem około 30 lat, bo przyprowadziła się tam, gdzie ja mieszkałem, to od razu mnie poznała, no potem ja z nią rozmawiałem, ona powiedziała tak, mówi, wiem, że żydowskie dziecko, że tego, ona sporo starsza, to ona już wtedy była takim podlotkiem, że to, no i pytała tam swoich rodziców, mówi, że to biega jakiś inny chłopiec, mówi, nie taki jak nasz, prawda? No to jej powiedzieli, no ty za bardzo nie interesuj się, bo nie można za dużo wiedzieć. I koniec. Menachem Sender, syn Abrahama. Czas leciał i to nie wiedziałem jak za to zabrać się, to i to tak. Byłem w Urzędzie Stanu Cywilnego, myślałem, że księgi z gminy żydowskiej to bym może po dacie coś doszedł, ale okazało się, że 40 rok, jak Niemcy napadli na ruskich w 41, to z 40 roku NKWD księgi żydowskie zabrało z sobą. I gdzieś to, tak jak mi kierownik mówił, że można szukać w Grodnie w archiwum, można szukać w Mińsku w archiwum, a można szukać w Rowach gdzieś. Moja mama znała żydowski, czyli jidysz, a pytałem skąd, to powiedziała, że miała bardzo dużo koleżanek Żydówek, no i nauczyła się. No i może z tego powodu mnie od jakiej koleżanki wzięła z getta, nie wiem, to moje przypuszczenie jest. No i pewnego razu przyszła z miasta, myśmy już mieszkali na Alei, i przyszła z miasta przerażona. Bardzo taka przestraszona, nie to, że przestraszona, przerażona. I do ciotki, do swojej siostry zaczęła coś mówić po żydowsku, ale ciotka słabo umiała tam i zaraz zabrała do pokoju. Ja byłem w kuchni, zabrała do pokoju. O czym tam one rozmawiały, to ja nie wiem. Moje podejrzenie jest, że spotkała kogoś. Że spotkała kogoś w związku ze mną i przestraszyła się, że coś się dowiem, czy coś, czy będę szukać. Nie wyklucza pan takiej możliwości, że pana mama, do pana mamy dotarli jacyś członkowie pana rodziny, ale mama pana jakby chroniła, traktując je jako absolutnie swoje dziecko. Na pewno chroniła i nie chciała, żeby ktoś coś wiedział, ale okazuje się, że naokoło wszyscy wiedzieli prócz mnie. Ale nikt o tym nie mówił. Bardzo możliwe, że ktoś dotarł do nas, że szukali, bo to po wojnie to wiadomo, że szukali żydowskie dzieci i odbierali, ale ja jestem zapisany normalnie jako urodzone ślubne dziecko.
kim się pan dziś czuje? No nie bardzo wiem, ale raczej jestem Polakiem żydowskiego pochodzenia. Albo jak to mówił Tuwim, Polak, Polak, Żyd, Żyd. No bo Tuwim mówił w ten sposób, że na ulicy czuję się jak Polak, a w domu jak Żyd. Ale ojczyzna moja jest tutaj. A gdyby ktoś do pana przyjechał i powiedział, czy pan byłby zainteresowany, żeby wiedzieć? Ja marzę o tym, nie to, że pragnę, a marzę. O tym, żeby wiedzieć, kim ja jestem naprawdę, jak ja się nazywam, o swoich przodkach, o wszystkim. To marzenie moje jest od zawsze i na zawsze, nie tylko na dzisiaj. No bo tak to człowiek zawieszony w próżni. Niedawno taka Marysia Kowalska znalazła swoją rodzinę w Izraelu, w Ameryce. Nawet film o niej jest. I bardzo szczęśliwa, zadowolona znalazła rodzinę. No ale ona dużo o sobie wiedziała. Mamy takie spotkania z psychologami, z psychiatrami. No i jeden powiedział, że nam jest dobrze. Bo on znalazł rodzinę, ale rodzina tam nie interesuje się im i tego i to, no tylko tyle, że się spotkali, że to, że tamto. I że nam jest dobrze, bo my nie wiemy, kim jesteśmy i nam jest dobrze. To ja mu powiedziałem, że słuchaj, ty mówisz tak, ty można swoją rodzinę popsoczyć, że była niedobra, albo powiedzieć, że dobra, a my co możemy powiedzieć? Tam mieszkał taki krawiec, a to na Czystej ulicy było. On do mnie powiedział, to już nie będę wnikać w szczegóły, jak to było, ale powiedział do mnie, Zbyszek, ty wiesz, że ty jesteś Żydem? Mówię, a myśmy bawili się, tam grali, jak to dzieci, tam chłopcy. Ja tam Żyd, Chińczyk, co mnie to tam tego i dalej pobiegłem. Ja wiem na pewno, że moi przodkowie są tu pochowani. Nie wiem, czy miałem brata, siostrę, o żadnym rodzeństwie nic nie wiem. Nic kompletnie nie wiem, czy ktoś był.